Słuchajcie, trzeci raz już w ciągu 5 km schodzi mi ten łańcuch. No więc straciliśmy naszą okazję. Czekamy dalej, a ten tutaj naprawdę nic nie jeździ. Nikt nawet nie ma przy sobie żadnej gotówki, jakby mu się coś stało na trasie. W poprzednim odcinku mogliście poznać region pustyni Atacama, gdzie spędziliśmy ostatnie 3 noce. Następnie z miasteczka San Pedro de Atacama w Chile udaliśmy się wysokimi przełęczami w stronę granicy argentyńskiej, gdzie w miejscu zwanym Paso Hama przechodziliśmy kontrolę graniczną na powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. Trasa, którą robiliśmy, była według nas jedną z najpiękniejszych tras na motocykle w Ameryce Południowej. Ogromne schroniska, laguny z flamingami, wulkany na ponad 5000 metrów nad poziomem morza oraz niezwykłe formacje skalne. To właśnie cechuje ten najbardziej suchy region na świecie. Dzisiaj będziemy dalej eksplorować to miejsce, ale już w całkowicie innych okolicznościach. Kochani, dojechaliśmy po 280 km do Pastos Chicos. Nie ma tutaj nic, jest tylko jeden hotel. Jest tylko stacja paliw. Restauracja to jest hotel i nic innego tutaj nie ma. Jesteśmy na takim odludziu. Nasz motocykl mamy tutaj, ale naprawdę bardzo fajny hotel. Pokażę wam, jak środek wygląda. No nie spodziewalibyście się tutaj takiego hotelu, ale wydaje mi się, że przez to, że po prostu to jest miejsce takie dla przejezdnych, no bo żeby jechać trochę dalej do miejscowości turystycznej, to musieliśmy jeszcze 2 godziny jechać, a to już by było za dużo. Taki hotel. Takie tutaj pejzaże. I tutaj co? Stacja benzynowa, najważniejsze. I to jest wszystko. Dobra, jeszcze na szybko wam pokażę pokój, jaki mamy za $28 ze śniadaniem. Taki zwykły pokój tutaj, bo jesteśmy naprawdę na dużym zadupiu. Także teraz jedziemy do miejscowości Tilcara. Już tam byliśmy i w którymś vlogu jest tam, jak pijemy winko z takimi ładnymi, kolorowymi górami. To właśnie tam jedziemy. A sama teraz droga w ogóle tam podobno jest bardzo ładna. Dobra. Vamos. 160 km dzisiaj. Dobrze. Dobrze? Radę. 160 To nic. dla nas teraz. Niby takie nic to 160 km, a jednak jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, co się dzisiaj wydarzy i ile czasu nam to zajmie. Grunt to być pozytywnie nastawionym do życia, nawet wtedy, gdy wie się, że motocykle potrzebują jak najszybszej pomocy specjalisty. No ale pojechaliśmy nieświadomi niczego. Słuchajcie, to była dobra decyzja, żeby wziąć drogę asfaltową, bo mnie już po 10 minutach spadł łańcuch. Nasze łańcuchy są totalnie już do wymiany. Nikt go wymienia, a droga jest naprawdę przepiękna, cudowna. Słuchajcie, trzeci raz już w ciągu 5 km schodzi mi ten łańcuch. Jest strasznie luźny, więc brakuje nam jednego klucza. Nie wiem, widzieliśmy, jak to mechanik robi, ale nie wiemy, czy to się tak zrobi. Więc zatrzymujemy różne auta, chociaż tu nie jeździ dużo aut. Trzymają klucz, którego nam brakuje. Także za chwilę, na razie jeden tir się zatrzymał, ale nie miał. Także tak to wygląda. Mieliśmy ten klucz wcześniej, ale Nikola sobie go zabrali na lotnisku, bo miał go w bagażu podręcznym. Więc ta ciężarówka się zatrzymała. Podobno ona ma kluczyki, tak nam powiedział ktoś. Ciężarówka przed. Także idziemy. Ja pierniczę. Pomyślcie sobie, jakby mnie to się stało, jak byłam sama wtedy w Peru. No, w życiu. A byłam tam na drogach, gdzie nie było ani jednej osoby wieczorami, jak jechałam. Este lado y de este lado. Claro, luego la... Este tengo, ¿no? 12. Pero entonces hay que abrir esta primero, ¿no? Sí.
Tengo que aprender. Ah, super. A, słuchajcie, nie da się jechać z moim motocyklem nawet 16 km do miasta, z którego przyjechaliśmy, tam gdzie mogliby nam naprawić mój łańcuch. Ale ja nawet pół kilometra zrobię i już łańcuch spada, więc nie wiem, spróbujemy zatrzymać jakąś ciężarówkę, albo jest tu dużo pick-upów, żeby nam wzięli ten motocykl na pakę. Nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Zatrzymał się jeden pick-up, który już chciał nas wziąć i sobie wyobraźcie, że nie mieli kluczy, żeby od bagażnika, tam jest taka rura, jeśli jej nie wyłożymy, jeśli jej nie wyłożyliśmy, to nie dało się dać tam rady dać motocykla. No więc straciliśmy naszą okazję. Czekamy dalej, a ten tutaj naprawdę nic nie jeździ. Tak co 5 minut tutaj przejeżdża. Tyle dobrze, że jest dużo pick-upów, no ale też nie wszystkie się zatrzymują. Także nauczkę na przyszłość, trzeba mieć wszystkie klucze ze sobą. Słuchajcie, zatrzymało się auto, które jedzie do Purmamarki, czyli tam, gdzie my jedziemy. Nie da rady wziąć naszego motocykla na pick-up, ale może mnie na linię ciągnąć, więc to Niko pojedzie na moim, bo ja się boję, że... No nie wiem, nigdy nie jechałam na linię, Niko sam też nie wie, także zobaczymy, jak to będzie, ale 100 km mamy tak na linię. Update. Nigdzie nie jedziemy jednak na linię, bo to jest za długo, a jest cały czas jest, będziemy teraz jeżdżać w dół, są zakręty, więc spaliłoby to, nie wiem jak to się mówi, spaliłoby to nasze hamulce, moje hamulce, więc byśmy mieli pewnie więcej kosztów z hamulcami niż z tym całym przedsięwzięciem. Ale tutaj bardzo miły pan. Gracias. Ten pan jest taki bardzo miły, słuchajcie. Zostawił nam jedzenie i wodę do picia, bo on chciał nam pomóc. Nie ma miejsca w ogóle w bagażniku, bo coś tam przewozi. No, ale nie udało się, no co zrobić. Czekamy dalej. Słuchajcie, znaleźliśmy. Patrzcie, pick-up się zatrzymał i jedzie do Purmamarka. Super. Nie wierzę. Ja już myślałam, że to jest niemożliwe, że musimy jechać po tego mechanika. Ja lubię kij? I tak pojechałam z 3 facetami do najbliższej wsi Purmamarki, do której mimo wszystko mieliśmy około 140 km. Niestety Nikolasa po drodze zgubiliśmy. Update. Słuchajcie, więc ja już jestem w 3 km od Purmamarka. Powiedziałam, żeby mnie wysadzili z motocyklem na głównej drodze, tak żeby mnie Niko widział, bo słuchajcie, gościu jechał tak szybko samochodem, że no Nikolasa od razu straciliśmy. Ja tam nie mogłam nic za bardzo interweniować, bo jechałam z 3 facetami i tak, no nie wiem, tak średnio przyjaźni byli, ale mimo wszystko no pomogli mi, nie chcieli nic za to pieniędzy, więc wiecie, no super. Ja tylko się modlę, żeby jemu ten łańcuch nie spadł podczas tej podróży, bo wtedy to już będzie, nie wiem, kompletna klapa. Powiem wam, że to się działo tak szybko, włożenie mojego motocykla na pick-up, że nawet ja nie pomyślałam, ale Niko nawet nie ma przy sobie żadnej gotówki, jakby mu się coś stało na trasie. No, mam nadzieję, że my jechaliśmy 120 na godzinę, on pewnie maksymalnie 100-105, więc pół godziny pewnie, no mam nadzieję, że za pół godziny go zobaczę. Słuchajcie, coś jedzie, wydaje mi się, że to Niko. No więc tak, Purmamarka nie ma ani jednego mechanika. 3 km od Purmamarka jest wymiana opon, mechanik, ale jest zamknięte całkowicie, nie ma go. Więc słuchajcie, jadę na tym łańcuchu, ale co 3 km mi schodzi, więc nie wiem. 2 km. 2 km zrobiliśmy tylko? Ja mam się problem. Mamy 20 km jeszcze.
Update. Jesteśmy w hotelu. Ja pierdzielę. Nie mamy motocykla, musieliśmy go zostawić, bo co? Ja sobie jechałam na tym łańcuchu takim, ale cały czas trzymałam sprzęgło trochę, bo czułam, że bez tego sprzęgła mi w ogóle nie pójdzie. I coś się tam na pewno z tym motocyklem stało, bo już tego łańcucha się nie dało dać na, nie wiem jak to się nazywa, takie kółko. Pignon, mais comment on dit? Dobra, nie wiem jak to się nazywa. Nevermind. I co? Musieliśmy go zostawić, jest 20 km stąd. No i teraz szukamy mechanika. Nie ma tu podobno mechanika od motocykli, ale jakiś od auta jest, więc no nie wiem, no musimy coś zrobić. Nie możemy tak motocykla zostawić, jest na głównej ulicy. Tak łatwo go wziąć pick-upem, tak jak nasz pick-up wziął nasz motocykl, lekki, no. bo jest super, super lekki. Od razu po dojechaniu Nikolasa motocyklem do hotelu pojechaliśmy szukać mechaników albo po prostu ciężarówki, która mogłaby zabrać nasz motocykl do hotelu. Więc po odwiedzinach paru tam mechaników doszliśmy do jednego tutaj pana, który ma opony, który zmienia opony i widzimy, że on ma właśnie tego pick-upa, więc pytamy go, czy nie mógłby wziąć naszego motocykla i mówi tak, że tak i w ogóle cenę dał nam o wiele tańszą niż taka firma, co ma po prostu ciężarówkę do pomocy. Także za chwilę jedziemy. Za $8 nam powiedział. $8, ale dla nich to jest tak jak $16. To jest tym przelicznikiem takim oficjalnym. Powiem Wam, że absolutnie nie wyobrażam sobie przechodzić przez tą sytuację bez znajomości języka hiszpańskiego. Na pewno byłoby to możliwe, ale prawdopodobnie nie w taki gładki sposób, w jaki my to przeszliśmy. Mimo że zajęła nam ta awaria pół dnia, mimo że się bardzo stresowaliśmy, to poszło nam naprawdę szybko i no sami powiedzcie dość łatwo. I powiem Wam, że w Polsce nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś mi w taki sposób pomaga, jak tutaj nam pomagają Argentyńczycy. Fakt faktem, nigdy nie jeździłam motocyklem po Polsce, ale jakie Wy macie na to zdanie? Myślicie, że w Europie czy w samej Polsce dostalibyście taką bezkorzystną pomoc? Czy ktoś wziąłby Wasz motocykl na swoją przyczepkę bez żadnej korzyści, po prostu tak i zawiózł 140 km? Motocykl dowieziony pod hotel. Akcja zakończona. Jest godzina 6. 8 godzin. Chcesz coś powiedzieć? Kurwa mać. Jestem prawdziwy Polakiem. Teraz. Oczywiście nie bierzcie sobie tego do serca. Tych Nikolasa słówek. Ale... Tak się czujemy po tym dniu naprawdę. Wyrąbani w kosmos, ale się udało. Kochani, jeszcze szybka informacja dla Was. Jeśli macie ochotę wyjechać do Ameryki Południowej z nami w przyszłym roku, to zapraszam na naszą stronę internetową www.alpinka.com. Wszystko znajdziecie w opisie. Pierwsza wyprawa do Peru jest już potwierdzona. Ja ją organizuję, ale ja nie będę pilotowała. Będzie ją pilotowała moja pilotka Asia, która mieszka też w Ameryce Południowej. Świetna dziewczyna. Także ta wyprawa jest w kwietniu. Mam mnóstwo trekkingów. 2 tygodnie całkowicie w Peru. Także jeśli ktoś z Was ma ochotę, to dawajcie znać. Najlepiej pisać do mnie na maila lub na Instagrama. Wszystko znajdziecie, tak jak mówiłam, w opisie tutaj. A ja sama będę pilotowała wyprawę do Peru
prawdopodobnie końcem marca i też będę miała tylko jedną wyprawę do Patagonii w przyszłym roku w listopadzie, więc jak ktoś ma ochotę dołączyć się na wyprawę do Patagonii, to również piszcie do mnie. A organizujemy też Peru, Boliwię, Chile, także praktycznie całą Amerykę Południową. Niekoniecznie my pilotujemy, ale zawsze my organizujemy, żeby było wszystko na tip-top, także w razie czego po prostu piszcie, jeśli jesteście zainteresowani. Tak, to już jest koniec tego vloga. Wiem, że było krótko, ale czas mnie goni na kolejne przygody, które będą solowe. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to za tydzień zabieram Was do najbardziej wysuniętego na południe miasta na świecie. Wiecie już gdzie?